Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Michał Hake, jestem historykiem sztuki i mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do wysłuchania wykładu o portrecie czworga dzieci Jana Matejki, który Państwo widzą za moimi plecami. A jest ten obraz prezentowany obecnie na wspaniałej wystawie Matejko Nieznany na Zamku Królewskim w Warszawie. Bardzo dziękuję pani dr Ewie Włoch za zaproszenie do przygotowania tego wykładu. Miałem dzięki temu możliwość odkurzenia nieco swoich badań, które jeszcze przed 20 laty prowadziłem i w takiej zmodyfikowanej formie je Państwu zaprezentuję. Obraz, o którym będziemy dzisiaj mówić, powstał w 1879 roku i już w listopadzie tego samego roku został wystawiony na wystawie w krakowskich Sukienicach i został entuzjastycznie przyjęty. Przeczytajmy fragment właśnie recenzji poświęconej temu obrazowi. Pierwsze wrażenie, jak zawsze wobec obrazu Matejki, jest zdumiewające. Uczuwa się, że się stoi przed płótnem, o którym nie przemilczy historia sztuki. Że są tu rzeczy i w technice, i w pojęciu niezwykłe, naznaczające nowe kierunki kunsztu malarskiego. Że o nich najbardziej uprzedzona obca krytyka wspominać musi i że nikt ze znawców nie przejdzie obojętnie około tego płótna, jak zdolne ono jest poruszyć każdego profana. A więc w opinii tego recenzenta to dzieło, które zostanie w historii sztuki, które nie pozostawi nikogo obojętnym, ani fachowego krytyka, ani przeciętnego miłośnika sztuki. Ale oczywiście dzisiaj, mówiąc o tym dziele, nie możemy poprzestawać na tamtym właśnie pełnym entuzjazmu sądzie, no bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś wtedy mógł o Matejce pisać mniej entuzjastycznie, zwłaszcza w Krakowie, bo to recenzja krakowska, zwłaszcza wtedy, kiedy Matejko otrzymał berło na znak panowania w sztuce rok wcześniej. No ale mamy za to sporo też innych, późniejszych wypowiedzi, do których się będziemy mogli odnieść. Także w pierwszej części wykładu, krótszej, przypomnę Państwu, co do tej pory o tym obrazie pisano, a w dłuższej, no właśnie, zaprezentuję, czy zaproponuję już nieco inne odczytanie tego obrazu. Jeszcze krótko rzut oka na to właśnie berło, które Matejko w 1878 roku otrzymał za, czy po namalowaniu Grunwaldu z taką ozdobną rękojeścią i głowicą, a to już jest nasz obraz. Będzie ten wykład skonstruowany wokół kilku wątków. Obraz przedstawia dzieci artysty, a portrety, które przedstawiają bliskich twórcom czy twórczyniom, a więc ich rodziców, rodzeństwo, dzieci zawsze cieszyły się szczególnym uznaniem, no bo sądzono, że te obrazy przedstawiają postaci właśnie w sposób jakoś szczególnie bezpośredni, że oddają te postaci właśnie o wiele głębiej i wnikliwiej scharakteryzowane, niż to ma miejsce w przypadku portretów po prostu zamawianych z zewnątrz. Po drugie, to jest największy zbiorowy portret Matejki. Mierzy bowiem 149 cm wysokości i 202 szerokości. Rzućmy okiem na nieco inny, wcześniejszy portret zbiorowy Matejki, na którym, mając 15 lat, przedstawił ojca, siebie i rodzeństwo. Także będziemy zajmować się tym, jak Matejko poradził sobie z takim szczególnym zadaniem, jakim było namalowanie portretu zbiorowego. A jeśli mówię o tym, że to jest największy portret zbiorowy Matejki, to dlatego, że obrazy historyczne nie są zbiorowymi portretami, dlatego, że w portrecie zawsze chodzi o tę osobę, która była przedstawiana. Właśnie portret zawsze odsyła do tego, kto został uwieczniony. A na obrazach historycznych są postaci, które przedstawiają uczestników wydarzeń historycznych. Jeśli patrzymy na obrazy Matejki przez pryzmat modeli, którzy pozowali do tych obrazów, no to rozmijamy się z tym wszystkim, co te obrazy mają nam do powiedzenia. Także portret, który jest przedmiotem naszego wykładu, to największy zbiorowy portret Matejki. Powiedzmy kilka słów o okolicznościach powstania. Został on namalowany
w Krzeszowicach, w dworku, który Matejko zakupił 3 lata wcześniej za pieniądze uzyskane ze sprzedaży obrazu Batory pod Pskowem. W tym krzeszowickim majątku rodzina Matejków wypoczywała, przyjmowała gości. Matejko tam malował w specjalnie dobudowanym atelier. Ten dworek do dzisiaj otoczony jest parkiem z alejami. Jeśli widzą Państwo taką zieleń, pejzaż po lewej stronie obrazu, no to możemy się domyśleć, że właśnie przez okno salonu, gdzie dzieci pozują, widać ten właśnie krzesławicki park. Dodajmy może jeszcze, że obraz został ukończony w lipcu 1879 roku, bo w tym samym miesiącu Matejko wraz z Teodorą wyjechali do Rabki na jej wyraźne życzenie. I sekretarz Matejki Gorzkowski donosił, że Matejko bardzo długo opierał się temu, nie chciał do tej Rabki jechać, miał jakieś przeczucia, był pełen obawy o obrazy swoje, które w pustym domu zostały. W tym także o ten obraz, który, jak pisze ten sekretarz, Matejko uważał za najcenniejszy dla siebie. I z tego względu oddał go na przechowywanie właśnie temu sekretarzowi. I dodajmy jeszcze, że po śmierci Matejki, która nastąpiła w 1893 roku, obraz pozostawał w rękach córki Heleny, to ta postać w niebieskiej sukni, a w roku 1909 został zakupiony do zbiorów Galerii Narodowej Miasta Lwowa i w zbiorach lwowskich do dzisiaj pozostaje. Portret ukazuje w porządku od lewej 6-letniego Jerzego, trzymającego psa, 14-letniego Tadeusza, 12-letnią Helenę i 10-letnią Beatę. W lewym dolnym rogu Matejko naniósł inicjały imion tych dzieci uporządkowane właśnie w takim układzie pionowym, począwszy od góry od imienia najstarszego dziecka, poniżej jest sygnatura artysty i data wykonania obrazu. Przed Jerzym na niskim dekoracyjnym, tak to określmy, zydlu, na takiej bodaj welurowej poduszce leży piękny pies, Dok, o którym również Matejko w jednym z listów wspomina, kiedy po raz kolejny Matejkowie wyjechali z Krzesławic, zostawili tam dzieci, to Matejko w liście do żony właśnie bardzo ubolewał i tak pisał: biedny Jurek musiał płakać po wyjeździe naszym, a bodaj czy lepiej będzie i później. Chyba ów pies szczególnej urody zastąpić zdoła ojca, któremu nie mniej smutno, że was oboje w domu nie widzi, a miesiąc cały nie zobaczy, pisał Matejko do żony. Więc na pewno tę zażyłość małego Jerzego z tym psem i urodę tego zwierzęcia również nam tutaj artysta odmalował. A skoro o zwierzętach mowa, no to po przeciwnej stronie obrazu jeszcze zobaczymy gołębia, którego Beata przyciska do piersi. Co prawda w takim katalogu dzieł wszystkich Matejki ten ptak został zidentyfikowany jako krogulec, ale to chyba jest błędna identyfikacja dla wszystkich współczesnych Matejce, którzy o obrazie pisali czy wypowiadali się. Było oczywistym, że jest to gołąb i powiedzmy tak, analiza porównawcza takie ustalenie potwierdza. I to też nie będzie bez znaczenia dla naszego dalszego wykładu. Oprócz postaci i zwierząt i tego pejzażu Matejko wymalował z wielką pieczołowitością szereg dekoracyjnych przedmiotów. Helena stoi przy krześle inkrustowanym weneckim, które Matejko zakupił rok wcześniej, będąc w Wenecji. Do dzisiaj możemy je oglądać w Muzeum Dom Jana Matejki w Krakowie. Na tym zdjęciu widzą je Państwo tam w głębi, stojące przy piecu kaflowym. Po prawej stronie obrazu widać stół nakryty takim dekoracyjnym obrusem, na którym leży paleta malarska, pędzle i dzban z konwaliami. Postaci stoją na tle dekoracyjnej tkaniny, której fragment córka Beata unosi lewą ręką. I dodajmy jeszcze na slajdzie po lewej stronie fragment, że na parapecie tego okna, przez które widać park, widać, czy leży książka oraz czapka z piórkiem. Matejko wiele uwagi poświęcał swoim dzieciom, zarówno jako ojciec, jak i jako malarz. Tę troskę o dzieci widać w wielu listach. Przytoczmy jeden, rok 1876. Matejko pisze do żony i żali się na jej rozrzutność. Cytujmy: trwonić więcej pieniędzy nie pozwolę, bo lekkomyślność podobna równa się zbrodni wobec biednych, małych 4 dzieci,
którym chyba chcesz ruinę majątku i osławienie rodziców w posagu zostawić. Niczego, nikogo mi nie żal, prócz dzieci. I dlatego, jeśli kiedy postaram się o skrócenie mego raju, to zapewne w ich towarzystwie. Musiał być bardzo przejęty Matejko, że właśnie snuje taką wizję, chyba samobójstwa dokonanego na oczach dzieci. W napięciu emocjonalnym bez wątpienia wtedy pozostawał. Wielokrotnie te dzieci rysował. Widzimy takie sylwetki żywiołowo pląsające na wielu karykaturach poświęconych życiu domowemu. A przed nami rysunek z 1869 roku, który przedstawia Tadeusza, w środku maleńką Beatę i po prawej Helenkę. Jerzego wtedy jeszcze nie było na świecie. To jest oczywiście również karykatura, ale bez trudu dostrzeżemy te same rysy na portrecie trojga dzieci artysty z 1870 roku. O nim jeszcze powiemy wiele. Dzisiaj, czy też w tym momencie jedynie to, że ten portret trojga dzieci artysty zajmował takie wyróżnione miejsce w domu Matejków, o czym świadczy chociażby ta akwarela, którą Juliusz Kosak wykonał, uwieczniając wizytę cesarza Franciszka Józefa w domu Matejków. Matejko wtedy pokazywał cesarzowi kilka swoich płócien, a patronuje temu spotkaniu niejako tutaj u góry po lewej wiszący właśnie ów portret trojga dzieci artysty. Komentując, dodajmy jeszcze, że w roku 1878 urodziła się kolejna córka Regina, ale zmarła po 3 tygodniach. Matejkowie bardzo opłakiwali tę córkę, a jeszcze dodajmy, że kilka miesięcy później właśnie Matejce wręczono to berło na znak panowania w sztuce, więc portret, który nas interesuje, portret 4 dzieci, powstaje po śmierci Reginy i po tej właśnie uroczystości, wyróżnieniu Matejki. I te dwie okoliczności, myślę, możemy zachować w pamięci jako pewien kontekst tego, jak ten obraz ostatecznie wygląda. Komentując portret 4 dzieci, chyba bez wyjątku porównywano go z tym wcześniejszym portretem trojga dzieci. Mając oba te portrety przed oczami, postrzegamy je zapewne jako zapis 2 różnych etapów w życiu dzieci, wpisanych w nieprzerwany strumień ich egzystencji. Być może też wyobrażamy sobie, czy niejako w myślach rekonstruujemy ów proces przemian fizjonomicznych, których te dzieci właśnie doświadczały w tym okresie takiego szybkiego wzrostu, dorastania, zmian. Możemy ten ciąg ikonograficzny uzupełnić sobie na przykład o taką fotografię, nieco późniejszą, na której widzimy tę 4 dzieci właśnie starszych o te kilka lat. Jednocześnie uderzać musi to, że te obrazy, które jesteśmy skłonni traktować jako ślady nieprzerwanego strumienia życia, prezentują się jako bardzo sumiennie zakomponowane. Dzieci nie zostały uchwycone w swoich codziennych, życiowych zachowaniach, lecz wymyślnie upozowane. Wystarczy spojrzeć na Helenę na tym późniejszym obrazie. Dziewczyna ta stoi między stołem a krzesłem. Ale trudno sobie wyobrazić, że przed chwilą siedziała przy stole i wstała właśnie na prośbę ojca, który zaprosił ją do pozowania. Raczej Matejko niejako wstawił ją tam między ten stół a krzesło z jakichś właśnie istotnych dla siebie powodów. To upozowanie dzieci na obu obrazach jest na tyle dobitne, że rodzi wręcz odczucie, iż ten strumień życia został niejako zatrzymany i że wizerunki dzieci zostały niejako wyrwane życiu i skrystalizowały się w samowystarczalnej formie, że to życie zostało podporządkowane jakiejś gotowej formule naoczności, że zostało jakby wpisane w jakąś portretową konwencję. Współcześni Matejce od razu dostrzegli to właśnie szczególne upozowanie dzieci, które ich uderzało zwłaszcza na tym obrazie późniejszym, tyle że rozmaicie te cechy obrazu oceniano. I tak recenzent tej pierwszej właśnie opinii, którą cytowaliśmy, tłumaczył, że te pozy biorą się stąd, że na tym obrazie postaci nie są już dziećmi. Pisał, z twarzy znika już uśmiech dziecięcy, pełen rozkoszy i nieświadomości siebie. Pisał, że jest to epoka, kiedy już charakter dziecka minął, a więc, że ten nowy etap w ich życiu musiał wyrazić się w jakiejś pozie. I że te pozy oddają to, że dzieci mają już poważne myśli i nie chcą wydać się dziećmi. Innymi słowy, ten recenzent był zdania, że to upozowanie
służyć ma unaocznieniu przechodzenia dzieci w dorosłość, ma wyrażać ich pragnienie bycia dorosłymi. To komentarz interesujący i na pewno nie pozbawiony słuszności, ale niewystarczający do objaśnienia powodów tego upozowania, no bo przecież Jerzy ma dopiero 6 lat, a także przybiera bardzo wyszukaną, by nie powiedzieć pełną ostentacji pozę. W żadnym razie nie mamy tutaj do czynienia z takim utrwaleniem jakiegoś żywiołowego zachowania małego dziecka, jak czasami się sugeruje. O tym jeszcze więcej powiemy. Ale najczęściej widziano w tym upozowaniu dzieci cechę obniżającą wartość dzieła, oceniając je niżej niż ten wcześniejszy portret trojga dzieci. I przyczynił się do tego głównie Stanisław Tarnowski, pierwszy monografista Matejki, autor takiej monumentalnej księgi wydanej czy napisanej w 2 lata po śmierci artysty. I w niej zauważał, że portret trojga dzieci, mimo widocznej w nim tendencji do dekoracyjności, a więc mimo tego, że tam są takie dekoracyjne tkaniny, daje świetną charakterystykę psychologiczną dzieci. U chłopca wydobywa rys hardości, który się potem rozwinie, a u dziewczynki natomiast zaznacza rys naturalności, ukazując ją jakby nieco niezadowoloną z pozowania. I ostatecznie Tarnowski konkludował, że właśnie ten obraz trojga przewyższa znacznie portret 4 dzieci. I ta przeciwstawna w gruncie rzeczy ocena obu portretów będzie później bez wyjątku powtarzana. Pisano więc, że ten wcześniejszy obraz ma charakter bardziej intymny, natomiast postaci na naszym obrazie zostały rzekomo ukazane w sposób niezgodny z naturalnym zachowaniem się dzieci, niezgodny ze specyfiką dziecięcych odruchów, że dzieci pozują na dorosłe osoby dziwnie wyniosłym spojrzeniem, że nie zdradzają żadnych reakcji uczuciowych, że stojąc w pozach tak dumnych, przepraszam, tak obcych ich wiekowi, tak dumnych i teatralnie wystudiowanych, robią wrażenie namalowanych osobno, niezwiązanych niczym ze sobą, ani z malarzem i że w konsekwencji z portretu tego bije chłodna, oficjalna reprezentacyjność. Jak widzimy, głosy te pozostają dalekie od tego entuzjazmu, który udzielił się temu pierwszemu recenzentowi. No więc pytanie, kto ma rację, a może ta racja leży zupełnie gdzieś indziej. Spróbujmy jeszcze tę opinię powiązać z kwestią, o którą zawsze trzeba pytać, badając dzieła sztuki portretowej, a mianowicie z pytaniem o to, w jaki sposób twórca czy twórczyni odnoszą się do modela. Otóż ceniono portret trojga dzieci, bo dostrzegano w nim wyraz ojcowskiej czułości Matejki. Uważano, że to ona, ta ojcowska czułość, pozwoliła artyście uchwycić naturalność postaci, trafnie oddać ich stan psychiczny. I tym samym należałoby wnioskować, że w przypadku portretu 4 dzieci, a więc portretu, który rzekomo pozbawia dzieci naturalnego wdzięku, wyraził się jakiś inny stosunek do własnych dzieci. I przypomnijmy, kontynuując ten wątek, takie objaśnienie, które zostało sformułowane dawno w czasach socjalizmu, kiedy to starano uzgodnić dzieje sztuki z ideologią marksistowską. Otóż wskazano wtedy na to, że ta rzekoma zmiana ta różnica między portretami, to obniżenie poziomu w portrecie późniejszym, to nadanie dzieciom pompatycznych puz świadczyły o zmianie świadomości klasowej Matejki. Otóż w pierwszej fazie do lat 80., do połowy lat 70. Matejko miał solidaryzować się z klasą mieszczańską i wyrazem tego miał być intymny portret trojga dzieci. A potem jednak, zwłaszcza po otrzymaniu berła na znak panowania w sztuce, artysta podobno zaczął wykazywać aspiracje do tego, by być postrzeganym jako członek elity galicyjskiej czy krakowskiej, a więc jako członek arystokracji. I dlatego na jego obrazie późniejszym dzieci zachowują się jak książęta. I kto przyjmuje takie określenie, takie objaśnienie obrazu, to pewnie doda, że właśnie dlatego Matejko zaprezentował dzieci na tle swojej nowej posiadłości w Krzeszowicach. Bo w tym świetle obraz Matejki byłby niczym innym jak aktualizacją takiego typu propagandy wizualnej, którą od dawna posługiwała się arystokracja, zamawiając swoje portrety na tle dóbr ziemskich, będących jej własnością. I parafrazując
znaną interpretację tego zagadnienia można by powiedzieć, że dzieci Matejki nie znajdują się po prostu w otoczeniu natury, lecz prezentują się jako spadkobiercy posiadacza ziemskiego i że wśród przyjemności dostarczanych dzieciom przez ich portret znajdowała się także przyjemność wynikająca z oglądania siebie jako przyszłych właścicieli Krzeszowic. Ta interpretacja, która przypisywała te różnice, czy w każdym razie w kontekście rzekomej zmiany świadomości klasowej Matejki, miała oczywiście przekonać czytelnika do tego, że kiedy twórczość próbuje sprostać oczekiwaniom klas rządzących i wpisuje się w preferowane przez nią konwencje, to ulega deformacji i wyjałowieniu. Innymi słowy, kiedy Matejko tworzył dla klas posiadających, dla owej arystokracji galicyjskiej, to rzekomo przestawał być sobą. Jego geniusz twórczy ulegał osłabieniu, malował portrety sztuczne i pompatyczne i nawet kiedy malował własne dzieci, no to właśnie ta sztuczność tutaj doszła jakby do głosu. Przypominano o tej rzekomej zależności historycznej czy prawidłowości oczywiście w okresie zwycięskiego pochodu komunizmu, kiedy to dziejową koniecznością było usunięcie klas posiadających jakby właśnie z historii i należało uświadomić twórcom wtedy w okresie socrealizmu niebezpieczeństwa wynikające z dawnych form mecenatu, zachęcić ich do poddania się mecenatowi nowej siły politycznej, czyli partii komunistycznej, do tworzenia sztuki solidaryzującej się z klasami uciskanymi, która to solidarność pozwala zachować wysoki poziom twórczości. Cała historia sztuki przeczy oczywiście takim objaśnieniom, a może zwłaszcza historia sztuki portretowej. Wydawałoby się, że do takiej pseudonauki nie ma już powrotu, ale o dziwo możemy przeczytać także dzisiaj, że Matejko namalował ten portret 4 dzieci właściwie dlatego, żeby się nimi pochwalić. A więc pochwalić dziećmi, które wchodziły w okres wymagający już podjęcia przynajmniej wstępnych przygotowań do ich ożenku bądź za mąż pójścia. I w tym świetle obraz ten to nic innego jak część oferty matrymonialnej, mającej przekonywać o godnym statusie społecznym dzieci przez wzbudzenie u widzów konotacji czy skojarzeń z portretami zamawianymi przez klasy wyższe. Zatem, zabiegając o zabezpieczenie przyszłości dzieci, Matejko zaakceptował, czy miał zaakceptować taką pompatyczną konwencję portretową, i w efekcie sprzeniewierzył się zadaniom sztuki portretowej, zrezygnował z odzwierciedlenia tego, co w tych dzieciach naturalne, a więc z pokazania prawdy o nich i zafałszował ich tożsamość. Zanim przyjmiemy taki wniosek, taki właśnie wywód, spróbujmy jeszcze skorzystać z podpowiedzi płynących z tradycji badań nad portretami, które koncentrują się na sposobach przedstawiania postaci. Odniesiemy się przede wszystkim do tych badań nad dziejami portretu zbiorowego. U swoich początków portret zbiorowy był częścią scen wyobrażających jakąś historię. Pokazuje taki przykład włoski z końca XV wieku, obraz Ghirlandaia. Scena religijna, ale w dolnym lewym rogu mamy właśnie kilka postaci z ówczesnej elity florenckiej. No właśnie taki portret zbiorowy włączony do obrazu o jakiejś historii. Ale z czasem ten zewnętrzny powód właśnie wprowadzania postaci czy portretu zbiorowego do obrazu znikał i zostawały wyłącznie grupy portretowanych. Od początku wysiłki artystów zmierzały do podkreślenia wspólnoty łączącej przedstawiane osoby. Eksponowano na przykład gesty opierania dłoni na ramieniu towarzysza, jak na tym obrazie, który teraz widzimy, i także na naszym portrecie 4 dzieci taki gest jest widoczny. Dalej kierowano się już wcześniej właśnie bardzo zasadą tak zwanej subordynacji, czyli podporządkowywano większość postaci jednej wyróżnionej, na przykład tej, która pełniła jakieś dowódcze funkcje. I z taką zasadą subordynacji mamy również do czynienia na obu naszych portretach dziecięcych. Na portrecie 3 dzieci Helenka właśnie z tą osobą, umieszczona na pionowej osi obrazu, ujęta jest w pole makaty, które ją optycznie ramuje i wyróżnia, a pozostałe dzieci są lekko do niej zwrócone. I taki sam zabieg widzimy na portrecie 4 dzieci. Tu znowu wyróżniona jest Helena. Pozostałe postaci są ku niej zwrócone. Jerzy wyciąga ku niej ręce. Tadeusz opiera się jedną ręką o fotel i łokciem tej ręki wskazuje na Helenę. Beata wyłania się zza jej pleców.
Helena jest jedyną postacią, która nie jest przesłonięta. Jej sylweta jest zmonumentalizowana przez jej wpisanie w trójkąt, którego boki są wyznaczane przez ręce i włosy. I to wyróżnienie Heleny polega również na tym, że jest ona izolowana od rodzeństwa za pomocą krzesła oraz stołu. Jest także wyróżniona przez dekoracyjną draperię w tle. Draperia ta ma na skrajach bordiury zdobione motywem akantu, które właśnie ramują postać Heleny. A więc ta draperia pełni pod względem kompozycyjnym taką samą funkcję jak ta zielona makata na tym wcześniejszym portrecie trojga dzieci. Obok zasady subordynacji w dziejach portretu zbiorowego można wyróżnić jeszcze dwie kolejne, bo portrety prezentowały albo jedność zewnętrzną, albo jedność wewnętrzną. Zasada jedności zewnętrznej była realizowana wówczas, gdy wszystkie postacie były zwrócone do widza. Natomiast zasada jedności wewnętrznej wtedy, gdy postaci były pochłonięte jakąś wewnętrzną akcją. I przykładem tej tradycji jedności, tej konwencji jedności wewnętrznej jest ten słynny portret zbiorowy autorstwa Rembrandta, Lekcja anatomii doktora Tulpa, gdzie większość postaci tutaj zwrócona jest ku temu właśnie lekarzowi. Większość, nie wszystkie, tu jest sytuacja bardziej skomplikowana, ale to zostawmy. Wracając do portretów grupowych Matejki, zobaczymy, że prezentują one postaci zgodnie z zasadą jedności zewnętrznej. A więc postaci stoją obok siebie i patrzą na widza, poza małą Beatą na tym obrazie wcześniejszym. Trzeba jednak te kwestie koniecznie doprecyzować. W tym celu przywołajmy portret Antoana van Dycka, z którym to portretem i z malarstwem tego artysty właśnie od początku już te obrazy Matejki były kojarzone. I niewykluczone, że właśnie malując ten portret trojga dzieci, Matejko miał w pamięci ów portret dzieci Karola I, który znajdował się, czy replika znajdowała się w Galerii Drezdeńskiej. Ale co jest istotne w tym porównaniu, to to, że widać, że Matejko konsekwentnie wykorzystuje zasadę jedności zewnętrznej, w ogóle jej nie łagodzi, bo na obrazie Van Dycka postaci mimo wszystko patrzą na siebie, trzymają się za ręce, podkreślają wspólnotę, a tego na obrazie Matejki nie ma. Wspominam o tym, bo ta cecha, właśnie to rygorystyczne zrealizowanie zasady jedności zewnętrznej, której Matejko właśnie nie próbował łagodzić, pozwala skutecznie oddalić pogląd, że mamy tu do czynienia z jakimś intymnym ujęciem dzieci przez artystę i zapytać właśnie, czy nie chodzi tu jednak o coś zupełnie innego niż demonstracja ojcowskiej czułości i czy tym bardziej w przypadku portretu czworga dzieci nie chodzi o coś zupełnie innego niż zapis jakiejś psychologicznej relacji między artystą i dziećmi. W przypadku portretu trojga dzieci mówiliśmy właśnie o tych wzorach w malarstwie Van Dycka i portret czworga dzieci na pozór, na pierwszy rzut oka wpisuje się w tę konwencję, ale postaci są na nim upozowane w taki sposób, który poza tę konwencję van Dyckowską wykracza. Te postaci mają takie właśnie gesty, w których jest jakiś rodzaj ostentacji tam nieobecnej. Pytanie, z czego to wynika? Otóż wynika to w tym przypadku stąd, że inspiracją do namalowania tego obrazu, a właściwie do opracowania tego układu figuralnego nie były już portrety Van Dycka, lecz obrazy wybitnego malarza francuskiego, reprezentanta rokoka Antoana Watteau, przedstawiające aktorów teatru włoskiego. Te obrazy były szeroko znane dzięki grafikom opublikowanym w takim właśnie zbiorze Requis i Julien, czyli w zbiorze rycin Juliena, przyjaciela Watteau. Pokażmy kilka jeszcze rycin z tego albumu i wyliczmy analogię. Na obrazach Watteau zawsze jedna postać jest wyróżniona i tej odpowiada Helena, o tym już mówiliśmy. Inna postać z kolei wskazuje na nią wyciągniętą ręką i tej postaci odpowiada mały Jerzy. Jeszcze inna postać stoi przychylenie i przy tej wyróżnionej postaci i unosi w jej stronę łokieć. I to samo robi Tadeusz na naszym obrazie. I jeszcze tam jest zawsze jakaś postać, która stoi z boku czy w tyle i unosi kotarę. Tak samo zachowuje się Beata. Kiedy dostrzeżemy tę analogię obrazu Matejki do obrazu Watteau, to pamięć o dziełach francuskiego malarza zaczyna wywierać wpływ na to, jak widzimy portret czworga dzieci, odciska się w naszej percepcji. Więc rodzi się raczej pytanie, czy również grupę postaci dziecięcych na naszym obrazie można odczytać jako aktorów, którzy coś przedstawiają, a jeśli tak, to o co w
tym przedstawieniu chodzi. I zbliżymy się do wyjaśnienia tej kwestii, kiedy dostrzeżemy jeszcze jedną tradycję obrazową, którą Matejko tutaj zaktualizował. Spójrzmy ponownie na stolik z paletą malarską. Ten motyw wywodzi się z tradycji obrazów alegorycznych związanych z tematem malarstwa. A na obrazie Matejki dochodzą tutaj postacie. I takie połączenie jest również formą konwencji. Chodzi bowiem o obrazy czy portrety zbiorowe, na których postaci prezentują się przy stole, na którym stoją jakieś ważne przedmioty o symbolicznym charakterze. Przykładem takiej konwencji jest portret rodziny Raczyńskich z 1839 roku autorstwa Karla Adolfa Henninga, znajdujący się w Muzeum Narodowym w Poznaniu. I w tym wypadku akurat na stole znajdują się księgi autorstwa Edwarda Raczyńskiego, taka słynna podróż do Turcji i model pomnika, który Raczyński ufundował do Złotej Kaplicy przy Katedrze Poznańskiej, przedstawiający pierwszych władców Polski. Wszystkie postaci na tym portrecie są zwrócone właśnie ku temu stolikowi z tymi symbolicznymi przedmiotami. Na naszym obrazie na stole znajdują się paleta, jak wspomniałem, z pędzlami, dzban z konwaliami, które w tym kontekście można rozważać właśnie jako także elementy symboliczne, a do tego jeszcze wrócimy. Więc to przedstawienie, które odgrywają dzieci w tych swoich właśnie takich sztucznych, ale jakby aktorskich pozach, ma ścisły związek z tymi przedmiotami. A ten związek jest czytelny przez relację tych osobliwych gestów. Spójrzmy więc bliżej na aktorów tego naszego przedstawienia. Wśród nich wyróżniają się Jerzy i Helena ze względu na ubiory w kolorach podstawowych, czerwieni i błękicie. Dopełnieniem tych dwóch kolorów jest intensywna żółć wazonu na stole. Ten wazon jest tam między innymi właśnie po to, żeby dowartościować optycznie i kolorystycznie to miejsce wyeksponowania narzędzi malarskich. I ta triada barw podstawowych, ta czerwień, błękit i ta żółć jakby spina optycznie kompozycję, wyznacza jej podstawową strukturę kolorystyczną, łącząc postaci i przedmioty na stole. I to optyczne wyróżnienie Jerzego wzmocnione jest także przez fakt, że jego czerwony strój, to jest czamara, strój wywodzący się z kultury węgierskiej, silnie dopełnia się optycznie z zielenią pejzażu w tle, zgodnie z zasadą barw dopełniających się. I to wyróżnienie Jerzego w strukturze kolorystycznej obrazu jest zgodne z długą tradycją akademicką. Stosowano w niej bowiem zabieg polegający na tym, że u początków narracji wprowadzano postaci odziane w czerwone szaty, postaci, które właśnie przykuwają dzięki temu spojrzenie widza i zarazem przez swoje zachowanie, gesty jakby instruują widza, jak ma tę scenę ocenić. I takim przykładem analizowanym przez stulecia jest obraz Poussena, właśnie zbieranie manny. Widzimy tam taką postać po lewej stronie w czerwonej szacie, która właśnie unosi gest wyrażający zdziwienie, zdumienie tym, co ogląda, a widzi tam matkę, która zamiast karmić swoje dziecko, karmi swoją matkę. Taka osobliwa scena. W każdym razie podpowiada nam ta postać zdumiona, jak my powinniśmy również tą scenę ocenić. Długo by o tym mówić, wróćmy do naszego portretu. Tu Jerzy również wykonuje najbardziej ostentacyjny gest na obrazie. Wyciąga przed siebie lewą rękę, która jest dodatkowo optycznie wyróżniona, bo znajduje się na tle ciemnego stroju Tadeusza. Do tego ta dłoń Jerzego, ta lewa wyciągnięta dłoń jest jeszcze ujęta w swoiste obramowanie. Albowiem sylweta Jerzego i sylweta psa tworzą taką diagonalę, a drugą diagonalę lustrzanie odbitą tworzy suknia Heleny. I te dwie diagonale łączy sylweta Tadeusza, zamykając od góry to obramowanie, w centrum którego znajduje się dłoń Jerzego. Tak ona została wyeksponowana i to ma istotne znaczenie. Będziemy jeszcze do tego wracać. Dłoń Jerzego jest zarazem częścią takiego pasma optycznego, które tworzą obie ręce tej postaci, uniesione na wysokości piersi, a więc ta, która trzyma smycz i ta właśnie wyciągnięta. To pasmo się układa w taki łuk i ma swoje wizualne przedłużenie w poręczy fotela. A dalej to pasmo dopełniają dłonie Heleny. Jedna jest oparta na tej poręczy, a druga na stole, połączone zresztą optycznie taką granatową wstęgą.
Więc w ręce Jerzego jeszcze ta ręka Tadeusza, który go obejmuje, jakby inicjują taki ciąg dłoni, który rozwija się konsekwentnie na całej szerokości obrazu i wiedzie wzrok widza ku stolikowi i ku przyborom malarskim. Struktura kolorystyczna, która spina właśnie cały ten obraz, ma zatem swoje dopełnienie w logice gestów. I na końcu Beata unosi kotarę. Zauważmy, że ta kotara jest w głębi za postaciami, a więc Beata, unosząc jej fragment, nie ukazuje niczego, co byłoby wcześniej zasłonięte. Tak w tradycji malarstwa najczęściej te kotary funkcjonowały, odsłaniały coś, co było w głębi. A ona odsłania, czy unosi tę kotarę w taki sposób, że tworzy jak gdyby baldachim nad tymi konwaliami, nad tą paletą, wyróżniając je właśnie niczym jakieś relikwie. Konkludując, te wymyślne gesty i pozy w żaden sposób nie odnoszą się do psychiki dzieci. Są formą uroczystej prezentacji zgodnej z alegorycznym wątkiem obrazu. Jawi się więc ta nasza grupa dziecięcych aktorów jak scena alegoryczna poświęcona malarstwu. Znamy takie przedstawienia, na których atrybutom malarstwa, właśnie palecie z pędzlami najczęściej, towarzyszą personifikacje z wykwintnymi, podniosłymi, uroczystymi gestami. Więc pochwała sztuki malarskiej to jest pierwsza warstwa znaczeniowa tego obrazu. Druga warstwa znaczeniowa. Wróćmy do tej lewej wskazującej dłoni Jerzego. Jak wspomnieliśmy, jest ona optycznie wyróżniona, widoczna na tle starszego brata. Zachodzi tutaj przy tym szczególna relacja między tą ręką a tłem. Matejko od dawna bowiem budował takie znaczenia obrazu w oparciu o takie właśnie relacje wizualne między figurą a tłem, między tym, co jest oddalone od siebie, a na obrazie wchodzi w znaczący związek. I w tym wypadku znaczenie tego właśnie wynika stąd, że dłoń Jerzego jest usytuowana na wysokości nieco poniżej bioder Tadeusza. Ściśle rzecz ujmując, w miejscu, które zwraca uwagę na istotną część anatomiczną Tadeusza, zaliczaną do tak zwanych drugorzędnych cech płciowych. Palce dłoni Jerzego wyraźnie ukierunkowują spojrzenie widza, palec wskazujący na prawo w stronę fotela, a pozostałe palce właśnie ku przyrodzeniu brata. Sens tej relacji przyjdzie jeszcze zweryfikować w kontekście całości obrazu. W tym miejscu powiedzmy jeszcze o postaci, która zamyka tę narrację, tę grupę z drugiej strony, a więc o postaci Beaty. Może się zrazu wydawać, że postać Beaty pełni jedynie rolę asysty wobec starszej siostry. Jest cofnięta względem pozostałych postaci, przesłonięta częściowo stołem i przez to widoczna tylko od bioder. I że jej zachowanie, czyli to unoszenie draperii, jest podporządkowane prezentacji przedmiotów na stole. A przecież postać ta przykuwa uwagę widza zarówno swoim takim pełnym ciepła spojrzeniem, jak i bielą swojej sukni, o wiele bardziej niż to, co na stole. To, co na stole, te wszystkie przedmioty, paleta, dzban, konwalie, czego symboliczny wymiar już sugerowaliśmy, jest raczej wizualnie podporządkowane postaci Beaty. To raczej one są po to, żeby także ją dookreślać. Rozwiniemy to jeszcze. Więc ta wizualna ranga Beaty jest konsekwencją jeszcze jednego istotnego podziału w układzie figuralnym, o którym trzeba teraz wspomnieć. Układ figuralny dzieli się bowiem także na dwie części. Na lewo od pionowej osi obrazu znajdują się chłopcy, na prawo dziewczyny. Układ postaci mógłby być inny, no ale właśnie jest taki. Wszystkie postaci, oczywiście jak już wiemy, patrzą przed siebie, ale to chłopcy właśnie są zwróceni w stronę dziewcząt, a one stoją frontalnie do widza. Są tym samym wyróżnione, a oprócz tego są jeszcze dodatkowo ramowane przez krzesło i przez tą uniesioną część kotary. Bo zauważmy, że ta właśnie część kotary formalnie dopełnia to krzesło. Półokrągła część wieńcząca oparcie krzesła ma swój odpowiednik w tym szczytowym zaokrągleniu kotary. Więc sylwety dziewczyn są zawarte między tymi ramującymi je elementami, tworząc niejako obraz w obrazie, czy portret w portrecie. Dotychczas, kiedy charakteryzowano te postaci dziewczęce, to na ogół je sobie przeciwstawiano, pisząc, że Helena jest już na wpół dorosła, a Beata prezentuje dziecinne jeszcze uczucia, albo że Helena utraciła już dziecięcą słodycz, a Beata prezentuje jeszcze dziecięcą spontaniczność. Ale ta relacja jest o wiele bardziej złożona.
Zacznijmy może od tego, co na temat tej Beaty napisała siostrzenica Matejki, Stanisława Serafińska, we wspomnieniach o rodzinie, o wielu obrazach. Wyraziła się o tym właśnie wizerunku Beaty tak. Beata ma jeszcze cały wdzięk dziecka, tej 10-letniej kobiety. Słowo kobieta wtedy już dawno straciło swój pierwotny, taki wzgardliwy charakter. W XIX wieku, jak podają różne słowniki, Lindego czy później Karłowicza z początku XX, to pojęcie kobieta już pojawia się często w sformułowaniach, które wyrażają jakby podziw dla takich fizycznych walorów kobiet. Na przykład takie przysłowie: dziewczyna będzie kobietą, nim 2 razy słońce zaśnie, oznaczające, że wyjdzie za mąż. Innymi słowy, to słowo kobieta odnosi się właśnie do tej fazy życia, która już wykracza poza dzieciństwo. Nie pomylimy się więc, stwierdzając, że Serafińska, kiedy użyła tego określenia kobieta wobec Beaty, dostrzegła w niej coś, co już nie jest w niej dziecięce. Wyczuwała coś, co tę postać na dorosłość otwiera. No i pytanie, czy nie tego właśnie wątku, tego otwierania na dorosłość dotyczy ów wazon i roślina, która rozkwita białym kwieciem białym, tak jak suknia Beaty. Beata unosi kotarę wszak zarówno nad tą rośliną, jak i nad sobą. Zauważmy bowiem, że kształt tej kotary, tego uniesionego fragmentu, dokładnie powtarza zarys głowy Beaty oraz zarys lewej uniesionej ręki. Ta kotara więc odnosi się i do konwali, i do postaci. Jej uniesienie jakby ujawnia jakąś paralelę między nimi. I ta sama czynność kotary, prawda, dosłownie ujawnia coś, co dotąd było pod spodem, było skrywane, a teraz zostaje odsłonięte i ujawnione. Jeszcze na marginesie może, ale przytoczmy taki fragment, znalazłem go z czasów Matejki, fragment wiersza, który przyrównuje postać dziewczęcą do konwali. Nazwisko autora nic nam dzisiaj nie mówi. Fragment tego wiersza. Tak postać dziewczęcia zachwyca skromnością, a serce do szczęścia się śmieje. Osłoni ją młodzian przed życia przykrością, bo dusza jej piękna jaśnieje. W tej opowieści, w tym przyrównaniu dziewczyny do konwali nie ma już mowy o dziecku, raczej jest mowa o jakiejś właśnie budzącej się dorosłości, która wymaga ochrony, prawda, która wymaga właśnie jakiegoś pietyzmu. Ale nade wszystko postać Beaty jest charakteryzowana przez motyw, który znajduje się dokładnie w centrum tego wewnętrznego portretu dwojga dziewczęt, czyli przez motyw gołębia. I może właśnie dlatego postać Beaty jest częściowo przesłonięta, żeby skupić naszą uwagę na tym, co w jej charakterystyce pozostaje widoczne, więc także na tym, że trzyma ona ptaka. Nie powiedzieliśmy niczego o psie, bo czasu już na to nie ma, więc chociaż parę słów o tym gołębiu. Dziewczyna obejmuje ptaka dłonią, przyciska do piersi. Za takim wyobrażeniem Beaty stoi długa tradycja wizerunków dziewczynek z ptakami w malarstwie europejskim. Owszem, mamy też wiele takich obrazów jak ten pokazywany, na który gołębie są przedmiotem uwielbienia przez dzieci. Ale wiele nowożytnych obrazów pokazuje jednak zgoła inną relację między postacią dziewczęcą a ptakiem. Najczęściej właśnie gołębiem, choć na tym obrazie Domenica Maggiotta mamy po lewej koguta, ale te gołębie przeważnie są właśnie pokazywane. To wczesne XVIII-wieczne przykłady właśnie artystów włoskich Maggiotto i Nogari. I w F tego drugiego znajdziemy wizerunki już o wyraźnie erotycznym charakterze, bo obok tego ptaka ukazywana jest pierś takiej dziewczynki. To nie będzie bez znaczenia także dla nas. Największą bodaj popularnością w ramach tej konwencji, tego nurtu cieszyły się obrazy Jeana Baptisty Greza z drugiej połowy wieku XVIII. Zatrzymajmy się chwilę przy tym artyście, ponieważ akurat on był tym, który, mimo że tworzył przed rewolucją francuską, nie został jakoś potępiony w późniejszym czasie. Przeciwnie, cieszył się nadal w wieku XIX uznaniem. W takiej publikacji z 1808 roku możemy przeczytać, że był to artysta wyjątkowy, niezastąpiony, prawdziwie oryginalny, dotknięty geniuszem, że pozostawił po sobie galerię scen obyczajowych, które zawsze będą cenione przez miłośników sztuki. I przez wielu XIX-wiecznych koneserów i znawców sztuki, w tym tak wpływowych jak Edmund i Juliusz Goncourt, Grez był doceniany przede wszystkim za takie, jak oni to oceniali, mistrzowskie
portrety młodych dziewcząt. Wiele z tych obrazów wtedy funkcjonowało pod jego nazwiskiem. Dzisiaj już wiemy, że są pastiszami, ale niewątpliwie przyczyniały się do popularności tej tematyki. Zatrzymajmy się na chwilę przy opiniach, jakie formowano o tych obrazach, a szczególnie o jednym z nich pisano wiele, o tym widocznym po lewej, przedstawiającym dziewczynkę z martwym ptaszkiem. Obraz wystawiony na salonie w 1765 roku. Przyglądając się publiczności, jeden z krytyków zanotował tak: koneserzy, kobiety, pedanci, uczeni, ignoranci, głupcy, wszyscy widzowie są zgodni co do tego obrazu. Każdy podziela smutek tej dziewczyny i pragnie ją pocieszyć. Ale zarazem od początku bardzo wyraźnie podkreślano erotyzację wizerunków dziewczynki przez Greza. Krytycy zastanawiali się, w jakim ona jest wieku. Denis Diderot sugerował, że ma 15 lat. Inny krytyk, znany wówczas Maon Delacour, pisał, że ma 10 lub 11. Ale obaj wszelako widzieli w niej postać młodej osoby na przejściu między dzieciństwem a dojrzałością. Widzieli dziewczynę zmieniającą się w kobietę, o której wzmaga się aktywna potrzeba miłości. Z obserwacji tych rozmaite wnioski wyciągano między innymi takie, że te obrazy de facto zdradzają erotyczną fascynację malarza młodą dziewczyną skrywaną pod maską łzawej sceny. W dzisiejszych opracowaniach tych obrazów możemy przeczytać, że ta przyjemność z ich oglądania u męskich widzów płynie z przezwyciężenia seksualnych emocji, przez wzbudzenie w sobie uczuć ojcowskich, wolnych od tego rodzaju podtekstów. A więc, że obrazy Greza oferują przyjemność płynącą z triumfu nad tego rodzaju nieuchronnymi, choć wstydliwymi pragnieniami. W kontekście obrazu Matejki pokażmy jeszcze jeden obraz Greza, dziewczynka z gołębiem. Widoczna na nim postać przyciska gołębia do piersi, kieruje wzrok ku górze, na głowie ma taki diadem z gwiazdami. I jeszcze opinię angielskiego badacza Normana Brysona, który dostrzegł w tym obrazie napięcie między intensywną literackością a, jak to określił, wyjętą spod prawa libidalną energią. Innymi słowy, był zdania, że treść obrazu uległa zniekształceniu pod presją nieuświadomionych lęków i pragnień malarza. Presja tej podświadomości przejawić się miała, zdaniem tego badacza, w tym, że wydobyte zostało wyraźne powinowactwo między miękkim, gładkim upierzeniem ptaka a piersią dziewczynki. Przypominając dziewczęcy biust, gołąb z rozpostartymi skrzydłami konotuje kołatanie serca. Malarz połączył czułość i wrażliwość z oczywistą, znaczeniową transgresją, która nadaje, przedstawieniu wyraźnie seksualny charakter. I że choć diadem na głowie ma znaczenie religijne, to gołąb ze względu na tę analogię do piersi nie może być wzięty za symbol Ducha Świętego. Tyle Bryson o tym portrecie. Te obrazy Greza przedstawiające dziewczynki z ptaszkami zainspirowały bardzo popularny nurt nasyconych często już niedwuznacznie erotyką wizerunków młodych dziewcząt, reprezentowany na przykład przez polską malarkę w końcu wieku XVIII Annę Rajecką, a w wieku XIX przez takie obrazy bardzo wpływowego wówczas malarza francuskiego, akademika Charlesa Joshua Chaplina, którego uczennicami były m.in. malarki związane potem z obozem impresjonistów, takie jak Mary Cassatt czy Ewa González. Pamiętając o tym nurcie malarskim, ale zachowując ostrożność, żeby tych wszystkich opinii, czy to na temat Greza, czy późniejszych dzieł, nie przenosić mechanicznie na obraz Matejki, spójrzmy raz jeszcze na postać 10-letniej Beaty trzymającej ptaka. Białe upierzenie gołębia koresponduje z bielą zwiewnej sukienki. Ptak i postać zespalają się optycznie ze sobą. Okrągły kształt ptaka jest w miejscu piersi. W doświadczeniu oglądowym zachodzi relacja przyrównania. Nazwa jednego przedmiotu jest przenoszona na inny przedmiot. Nazwa gołąb na nazwę pierś. Względnie nazwa pierś zostaje zastąpiona przez nazwę gołąb. Możemy więc tutaj mówić o porównaniu, o charakterze metonimii, a przy pewnych założeniach także o metaforze. Ten wizerunek Beaty nie ma nic wspólnego z tymi dwuznacznymi czy niedwuznacznymi wyobrażeniami dziewczynek na obrazach Greza i tych późniejszych artystów, ale stawia wyraźnie kwestię dorastania, dotarcia do okresu dzieciństwa, na próg okresu, w którym nastąpi jakby gwałtowne dojrzewanie tej postaci, czy właśnie także jej cielesny wzrost. I ta opowieść o Beacie na progu dojrzewania właśnie
ujęta w taką metaforę, skomentowana tymi konwaliami, snuje się w bezpośrednim sąsiedztwie postaci Heleny. One do siebie właśnie przylegają w ramach tego wewnętrznego portretu, a Helena prezentuje się już niemal w pełni kobieca. Prawda? W tym też celu Matejko jakby zmienił jej posturę, ona była drobniejsza, uczynił ją bardziej okazałą, czy właśnie taką kobiecą, po to właśnie, żeby w tym wewnętrznym portrecie obu dziewczyn stematyzować ten proces wchodzenia ich w świat jakby wykraczający poza dzieciństwo, jakby pokazać różne fazy tego wykraczania. I pod względem wizualnym ta figura gołębia pełni analogiczną funkcję do tej, którą pełni lewa dłoń Jerzego. Gołąb przywołuje cechy seksualne dziewczęce, a ręka Jerzego przez swoje umiejscowienie przywołuje cechy seksualne chłopięce. W obu przypadkach za pomocą jednego elementu mówi się o czymś innym. Koniec końców obie te właśnie sytuacje na obrazie łączą młodsze dzieci z zagadnieniem dojrzewania seksualnego, które jest udziałem starszego rodzeństwa i które je same jakby czeka w przyszłości, czy za moment się rozpocznie, jak w przypadku Beaty. Więc w tej charakterystyce dzieci nie chodzi, jak u Greza i u innych, o erotyzację wizerunków. Powołane zostały przez Matejkę wizualne znaki, które odnoszą się do takiego wymiaru istnienia dzieci, który wiąże się właśnie z dojrzewaniem seksualnym. A że Matejko w tym kontekście również te swoje dzieci postrzegał, to jest, jak w przypadku wszystkich rodziców, czymś po prostu oczywistym. Więc mamy na obrazie taką warstwę znaczeniową, w której tematem jest pochwała malarstwa, i mamy drugą warstwę znaczeniową, w której tematem jest dojrzewanie seksualne dzieci. Te warstwy znaczeniowe łączą się ze sobą, by u kresu tej obrazowej narracji, gdzie paleta z pędzlami łączy się optycznie z motywem dzbana i z konwaliami, z sylwetą ptaka, która w percepcji staje się właśnie piersią. W ten sposób malarstwo zostaje określone jako zdolne do kreowania takich relacji wizualnych, w których jeden przedmiot staje się w percepcji innym, a więc znaków o charakterze metafor. Pochwała malarstwa dlatego jest właśnie możliwa i zasadna, że jest ono sztuką kreowania własnego wizualnego języka wypowiedzi i mówienia o świecie. Dodajmy tylko, że malarstwo Matejki i wcześniej i późniejsze obrazy są pełne takich wizualnych metafor. I konkludując, niewłaściwe jest postrzeganie portretu czworga dzieci artysty w kontekście naszych wyobrażeń o tym, jak wygląda naturalne zachowanie dzieci. Prowadzi to bowiem jedynie do rozliczania obrazu z tego, czy te nasze wyobrażenia zaspokaja. W tym wypadku to rozliczanie prowadzi do stwierdzeń, że starsze dzieci zachowują się sztucznie i co najwyżej lepiej ocenia się dzieci młodsze, żeby już tak całkowicie tego obrazu nie deprecjonować. Tymczasem nie ma żadnej różnicy czy sprzeczności w zachowaniu się tych dzieci, w sposobach ich pozowania, które pozostają ze sobą wzajemnie i logicznie powiązane w celu wydobycia tych dwóch warstw znaczeniowych. Sztuka nie jest od zaspokajania naszych uprzednich wyobrażeń. Te funkcje z powodzeniem pełni kicz. Sztuka otwiera na to, czego się nie spodziewaliśmy. Tak właśnie jak portret czworga dzieci. Bardzo dziękuję za wysłuchanie wykładu.